Dzisiaj zabiorę Was w fascynującą podróż, w której czas, przestrzeń i burzliwa historia trochę nas oszukują. Wyobraźcie sobie, że trzymacie w dłoniach niezwykle niepozorną, twardą i szarą monetę. Wygląda, jakby przeszła przez prawdziwe piekło. I w sumie, patrząc na polskie dzieje, tak właśnie było. Ale co, jeśli powiem Wam, że ten mały krążek obiecuje nam dumny rok 1923, ale tak naprawdę narodził się nieco później i to wcale nie na polskiej ziemi. Spójrzmy na naszą dzisiejszą, mocno zmęczoną życiem bohaterkę. To klasyczna 10-groszówka z pięknego okresu II Rzeczypospolitej. Prawdziwy symbol powrotu Polski na mapy i twardej walki z powojennym, przerażającym chaosem walutowym. Nakład wyniósł gigantyczne 100 milionów sztuk, ale kryje w sobie tajemnicę, która sprawia, że patrzymy na nią z zupełnie innej perspektywy. Zostańcie ze mną, ta historia Was wciągnie. Spójrzmy na nią okiem inżyniera. Ta mała blaszka ma zaledwie 17,6 mm średnicy i waży równe 2 gramy. Jest wykonana w całości z czystego niklu, bardzo odpornego na ścieranie i mocno magnetycznego. I tu uwaga, pojawia się pierwsza niespodzianka. Choć to polska moneta, wybitnie polski projekt autorstwa legendarnego Wojciecha Jastrzębowskiego, to wcale nie powstała w Warszawie. Wybito ją daleko stąd, w szwajcarskiej mennicy Huguenin w urokliwej miejscowości Le Locle, znanej na całym świecie z zegarmistrzowskiej precyzji. Na awersie dumnie pręży się orzeł w koronie, otoczony napisem Rzeczpospolita Polska i tą nieszczęsną datą 1923. Pod łapami orła, jeśli bardzo mocno zmrużycie oczy, można dostrzec inicjały projektanta WJ. Ale nasz egzemplarz, no cóż, utracił już swój pierwotny menniczy blask. Pióra orła są mocno spłaszczone, tło pokrywa ciemnoszara patyna. Przejdźmy na rewers, gdzie wita nas masywna cyfra 10 i wyraźny napis groszy. Całość spina przepiękny, bardzo kunsztowny zieniec z 8 stylizowanych liści dębu, symbolizujących siłę i trwałość. Wysokie punkty reliefu są u nas mocno przytarte i pozbawione ostrości. Widać doskonale, że ta moneta naprawdę ciężko pracowała, krążąc z rąk do rąk przez całe burzliwe dekady. Chowana po ciasnych kieszeniach, w czasach biedy i strachu. No i teraz zobaczcie, dochodzimy do absolutnego serca tej opowieści. Pamiętacie, jak mówiłem o drobnym oszustwie z datą na awersie? Otóż ta moneta, oficjalnie oznaczona jako rocznik 23, tak naprawdę weszła do portfeli Polaków i na targowiska dopiero 1 lipca 1924 roku. Ale to jeszcze nie wszystko. Ten niklowy maluch był tak niezwykle wytrzymały i tak potwornie potrzebny na rynku, że przetrwał nawet najgłębsze mroki II wojny światowej. Podczas okrutnej okupacji niemieckiej w generalnym gubernatorstwie bito obrzydliwe, szare, cynkowe kopie z tą samą datą, które szybko się rozpadały. Ale nasza oryginalna, szwajcarska niklowa 10-groszówka z 23 wciąż legalnie i dumnie krążyła w obiegu. Formalnie wycofano ją z użycia dopiero podczas Wielkiej Reformy Walutowej w 1950 roku. Przetrwała czasy II RP, dramatyczną okupację i trudne początki PRL-u. Szukaliśmy pod lupą błędów stempla, rzadkich skrętek, podwójnych bić czy legendy odsuniętej od rantu, bo i takie warianty się zdarzały. Ale wiecie co? Szwajcarzy odwalili kawał solidnej, precyzyjnej roboty menniczej. Nasz egzemplarz to po prostu piękny, pozbawiony wad produkcyjnych, choć mocno zmęczony życiem, świadek skomplikowanej historii. A Wy macie w swoich klaserach takie monety z duszą? Zastanawialiście się kiedyś, przez jak wiele rąk musiała przejść taka mała 10-groszówka? Napiszcie o tym w komentarzach. Uwielbiam czytać o Waszych historycznych i numizmatycznych przemyśleniach, bo to właśnie te mocno porysowane, wytarte i brudne krążki często mają nam najwięcej do opowiedzenia. Nie są sterylnymi, idealnymi cudami wyjętymi prosto z menniczego pudełka.
są żywym życiem, na zawsze zapisanym w twardym kawałku metalu. Dziś dziękuję za tą wspólną podróż. Każda moneta to brama do przeszłości, a te 10 groszy z 1923 roku są tego najlepszym przykładem. Jeśli lubisz połączenie danych technicznych, historii i symboli, zostań z nami na dłużej. W kolejnych odcinkach zajrzymy do monet, które pod lupą odkrywają mistrzostwo projektantów i opowieści o swoich epokach. Twój komentarz napędza algorytm i pomaga nam docierać do kolejnych pasjonatów. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.